Postanowiłem sprawdzić, czy da się dojechać z Anglii do Polski pociągiem. Podróż będzie składała się z 4 etapów. Jedzie. 16 wagonów, a ja jadę dzisiaj tym 300 km na godzinę. Się wylała. Tu się wylała. Ciepłej wody nie ma. I oto jest główny dworzec w Berlinie. Jestem tu, gdzie chciałem odwiedzić to miejsce. Wieża telewizyjna. A teraz pojadę na Kepsa, na Gemüse Mustafy. Jakiś słynny tutaj niby jest. Zaraz będę wbijał w pociąg, czy tam metro. U zdaje się oznaczać Underground U8, U2, U8, U5. Jeśli mowa o U-Bahn, S-Bahn, tramwaje i autobusy i inne tego typu, to najbardziej wygodną opcją na podróżowanie po Berlinie to kupno biletu na 24 godziny na całą komunikację. Ja to kupiłem przez aplikację, BVG się nazywa. I ten bilet 24-godzinny kosztuje 10,60. Jak to wygląda? Taka nie za mała. Metro w Berlinie to jedno z najstarszych i najbardziej rozbudowanych systemów metra w Europie. U-Bahn. Część linii U-Bahn jeździ nad ziemią. Pierwsza linia została otwarta jeszcze w 1902 roku i do dziś metro to trzon komunikacji miejskiej Berlina. System ma 170 stacji i 10 linii, po których jeżdżą wagony w charakterystycznym żółtym kolorze. Idę szukać Mustafy. Budka jest tam. Więc jestem. Milion wlepek. Tam się kręci wariat. Zamawiam i cześć. Teraz będzie jedzone. 7,10 € i wziąłem jeszcze ayran. A tak się prezentuje. Oh yeah. Jestem po Mustafa Gemüse Kebab. A jeszcze miał taki ayran. Taka błodnista maślanka. Co ja mogę powiedzieć na temat tego kebaba? Ja nie wiem. Czasami mam wrażenie, że ludzie, którzy zajmują się ocenianiem jedzenia, wiadomo o kim mowa, tak ubierają w słowa i doszukują się takich doznań. Dla mnie to dobry kebab, po prostu dobry kebab. W Trzewie w zeszłym roku powstał kebab, sieciówka 83110 i to był mój pierwszy Gemüse kebab. Gemüse, czyli warzywa grillowane z tym białym serem posypanym na górze. Jak byłem tam, to mówiłem, że on troszeczkę jest za ostry. Ta ostrość zakrywa smaki, nic nie czuć. Tutaj było dokładnie to samo. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale dla mnie to samo, żeby specjalnie przyjeżdżać na takiego kebaba tutaj do Berlina. Poprawny kebab, ale żadnego jakiegoś wielkiego uniesienia tu nie. Dobra, koniec tego. O, tu stoi kawałek muru berlińskiego. Tu tak można? A, tu jest więcej tego muru. Mur berliński. Tak to wyglądało. No i tak sobie spaceruję. W sumie teraz sobie szedłem wzdłuż linii, gdzie był mur berliński. No i doszedłem do bramki. Brama brandenburska. Kolejny nieodłączny element Berlina. Tak samo jak wieża telewizyjna. Brama brandenburska to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Berlina i całych Niemiec. Została zbudowana pod koniec XVIII wieku jako reprezentacyjne wejście do miasta. Na szczycie znajduje się kwadriga, czyli rydwan prowadzony przez boginię zwycięstwa. I został on zrabowany przez Napoleona i przywieziony do Paryża, a później odzyskany przez Prusaków. No i powrót na dworzec. Teraz ogarnąć, z którego peronu będzie odjeżdżać. I elo do Polski. Berlin Hauptbahnhof, czyli główny dworzec kolejowy w Berlinie. Jeden z największych i najbardziej nowoczesnych węzłów kolejowych w Europie. Został oficjalnie otwarty 26 maja 2006 roku, po niemal 10 latach budowy. Cały kompleks ma 5 poziomów i obsługuje pociągi lokalne, regionalne, dalekobieżne, a nawet metro i S-Bahn. Stacja obsługuje około 300 000 pasażerów dziennie oraz ponad 1300 pociągów różnego typu. To nie tylko punkt przesiadkowy, to zintegrowane centrum komunikacyjne, handlowe i usługowe. Charakterystyczna architektura dworca z dominującym szkłem i stalą symbolizuje nowoczesność i otwartość Berlina. Zauważyłem, że mają premier i mają zwykły lunch. Spróbuję teraz wbić. Ciekawe, czy się uda. Czy trzeba mieć bilet od nich tylko od DB, czy po prostu się płaci za wejście i elo. No zobaczymy. To jest tutaj.
No niestety, nie udało się, bo trzeba mieć bilet pierwszej klasy, ale to jest bar, idę na piwo. Taki browar na dworcu, na głównym dworcu Berlina. 6 euro. Okej, więc jest 14:15, pociąg jest 14:52 i już się wyświetla na głównych tablicach. Jest 14:52 EC231 do Gdyni głównej z 11 peronu. Więc teraz zadanie moje to znaleźć 11 peron, ale z tego co widzę, to muszę jechać do góry. Tam jest 11. 11 pokazuje w lewo. A, tu, okej. Czyli tutaj 14:52 do Gdyni. To jestem na 11. Co my tu mamy? Najpierw pojedzie do Cottbus, potem na lotnisko i wtedy Gdynia. No, uwaga, jest godzina 14:46 i zajeżdża. Gdania. Co go ciągnie? Co to jest? Siemens jakiś. No jest 231. Ja mam 272 bodajże. Chyba jest dosyć z tyłu. Ja zapomniałem, że ja mam pierwszą klasę wykupioną. To jest 231, nie, to jest 269. Ja mam 27276. Dobra, to wchodzę. Przejdę się przez pociąg. O, idealnie, 271 to jest Wars. Jeszcze tu wrócę. Jeszcze tu wrócimy. 271. Czyli teoretycznie to będzie 272. Tak jest. 272. Okej, to tu. No i dobrze. Ostatni wagon. 14:52 jeszcze nie odjeżdżamy. Ogólnie to jest... Chyba będzie odjazd. Gdania z Berlina przez Poznań, Bydgoszcz, Tczew. Tam ja wychodzę. Gdańsk, Sopot i Gdynia. Podobnie jak w pociągu z Brukseli. To jeszcze jest na zasadzie starych wagonów. Właśnie opuszczamy dworzec w Berlinie. Dzień dobry, witamy Państwa w pociągu Intercity Gdynia numer 231 ze stacji Berlin-Hauptbahnhof do stacji Gdynia Główna. To był cały dworzec w Berlinie. To co, przejdziemy sobie przez pociąg i policzymy, ile jest wagonów. Ja jestem w pierwszej klasie. One wyglądają dokładnie tak jak tutaj, czyli 3 miejsca. 3 miejsca po jednej stronie, 3 miejsca po drugiej stronie. Każde z miejsc ma gniazdko do ładowania. Także spoko. Widzę, że siedzenie się rozsuwa, czyli można się troszkę rozłożyć. Tu jest stolik. Nieruchomy kibelek pod spodem klasycznie. Ciekawe, czy okno się otwiera, ale nieważne, bo chyba klimatyzacja jest. No i co więcej? A, tu panel steromania, czyli temperatura. Ok. U mnie w przedziale naciskałem i to działało. Nie wiem, może dlatego, że tutaj jest niezajęty. Nie wiem, jak będą u mnie, to zobaczymy. Tu żegnamy Berlin. Także to jest pierwsza klasa. Siedzenia są takie. Otwieranie drzwi znamy już. Temperatura na zewnątrz 16 stopni. Szukam tutaj podobne rozwiązania jak w tym brukselskim, niemieckim czy austriackim w sumie. No error, to dobrze jak nie ma error. A, no i tu wchodzimy do Warsu. I to jest Wars. Miejsce podwójne i pojedyncze. Zaraz zobaczymy menu. Ogólnie kawa. Całe menu. Będziemy wracać, to zabiorę. Takie ceny. Zaraz sobie coś zamówię do jedzenia i do picia. Zobaczymy, czy można zabrać do przedziału, czy trzeba tutaj przyjść jeść. Czy to był wagon Wars? Teraz przechodzimy dalej do trzeciego i to jest tu jest ciekawe, co to jest? To jest jakiś
miejsca dla osób niepełnosprawnych i ograniczonej możliwości poruszania się. Okay. Czyli takie szersze. Tutaj są takie dwa osobne jakby. Tutaj jest panel do sterowania i klimą, i światłami, że nie trzeba wstawać do tego nad głowami. No spoko, ma to sens. No i kolejne przedziały. Wydaje mi się, że to nie jest klasa pierwsza, tylko klasa druga, natomiast wygląda to bardzo podobnie. Różnicą jest tylko to, że prawdopodobnie nie ma gniazdek. Są gniazdka. Też się rozkładają. Panel ten sam. I tutaj działa. Temperaturę można ustawić na minimum 19, maksymalnie, a maksymalnie 25. OK, głośność, żeby słyszeć ogłoszenia i oświetlenie. Światło się włącza bądź wyłącza. I to wszystko. I tyle w temacie. No dobrze, idziemy dalej. Zmienię kamerę na siebie, żeby nie było, że kogoś nagrywam. OK. Przechodzimy do następnego wagonu. OK. I to jest druga klasa, to już jest na pewno druga klasa. No i czym się różni druga klasa od pierwszej? No niczym się nie różni. Powiedzcie mi proszę w komentarzu, czy wiecie, czym się różni druga klasa od pierwszej klasy, oprócz ceny oczywiście. Bo z tego co widzę, gniazdko jest. OK, dobra, nie widzę tutaj naklejki, że można sobie rozłożyć trochę. Ale poza tym, no... OK, dobra. Tylko panel jest tego typu. Ale czy to nie wynika z produkcji? Nie wiem. Także jeżeli ktoś wie, czym się różni przedziałowe pierwszej klasy od drugiej klasy, to chętnie się dowiem. Bo ogólnie rzecz biorąc, to chciałem zamówić siedzenie pierwszej klasy, ale nie przedziałowe, tylko w otwartym przedziale takim, do którego zaraz prawdopodobnie przejdziemy. Ale tam są tylko miejsca drugiej klasy. Oła. Dobra, kolejny wagon. I tutaj też na takiej samej zasadzie, dokładnie to samo. 3 miejsca naprzeciwko siebie. No i tutaj jest otwarty wagon. Otwarty wagon mam na myśli miejsce jak w Pendolino. Poczekamy aż ludzie przejdą. Na przykład ten wagon, przez który teraz przeszliśmy, czyli to był wagon przedziałowy. To jest produkcja 1992, ale zmodernizowany w 15. A ogólnie to zatrzymaliśmy się na stacji Berlina. To jest Berlin Ostbahnhof. Nie wiem, czy to jest południowy, czy nie. Nieważne. Dobra, już mi się nie chce czekać. Po prostu idę. No, ktoś rower przewozi. Fajne miejsce. Idziemy. No i to jest właśnie taki otwarty. Ja myślałem, że będą miejsca w pierwszej klasie w takim otwartym. Czyli po jednej stronie jeden, a po drugiej dwa. O, uderzyłem, okej. Excuse me? Ach, i to jest okej, to jest ostatni. To jest ostatni. Tu już jest lokomotywa. I tu już jest lokomotywa i to jest wszystko. Nic więcej nie ma. Chyba odjazd. Także tak to wygląda. Nie jest za długi chyba, co? Przejdziemy przez Wars i zapytamy się, czy trzeba przyjść do Warsu i w Warsie jeść. Można zamówić sobie do przedziału. Nie wiem, czy mówiłem o cenie. Bilet ten mnie kosztował 45 euro, około 200 zł. Tutaj właśnie w tym nieprzedziałowym albo w drugiej klasie, jak kupowałem ten bilet, 50 zł kosztował na przejazd z Berlina do Tczewa w drugiej klasie, a w trzeciej w trzeciej. Były kiedyś w ogóle trzecie klasy? Jak to było? Chyba nie. Chociaż może. A w pierwszej klasie prawie 200. No, stwierdziłem, że pojadę pierwszą klasą. Jaka jest różnica? Nie mam pojęcia, czy jest w ogóle jakakolwiek różnica
Bo na tą chwilę to moim zdaniem nie ma sensu przepłacać i wybierać pierwszą klasę, żeby mieć dokładnie to samo, co jest tutaj w drugiej klasie. No chyba, że w pierwszej klasie nie doczytałem, może coś jest ekstra. Widzicie? Butelka wody? Nie wiem. No dobra. Jestem z powrotem w Warsie. Dzień dobry. Sam siebie nagrywam. Panią nie będę nagrywał, spokojnie. Pierwsze pytanie. Czy żeby zjeść muszę tutaj przyjść, czy mogę w... Dobrze. A teraz drugie takie pytanie, bo mnie to nurtuje. Jaka jest różnica pierwszej klasy, a drugiej klasy przedziałowej? Ja nie wiem, takimi Nie wie pani? rzeczami to się zajmuje kierownik. Musi pan się spytać kierownika. Okej, myślałem, że pani orientuje się. Dobrze, okej. Wezmę menu najpierw do siebie. Nie wiem, pewnie przyjdę tutaj, nie będę tam smrodził, bo jedzie ze mną ktoś. Za dużo miejsca, można sobie Czy wszystko jest dostępne z menu? Czy czegoś nie ma? Dobrze, czyli się na coś nastawię od razu. Bardzo dziękuję. Czego nie ma? Nie ma żurku? Niedobrze, a na to liczyłem. Coś innego wybiorę, dziękuję. Żurku nie ma. Nie, porażka. A tu jest taki dobry żurek. Taki dobry żurek. Nie. Dobra, wracamy na miejsce. Zobaczymy, co można by było sobie zamówić do jedzenia. Okej, spójrzmy na ofertę Wars. Cóż tu mamy? Jajecznica, ale to ciekawe, czy to można już teraz, czy tylko na śniadanie? Sałatka, tortilla, pierogi, kasza pęczak z dynią. Śniadania? No właśnie, to śniadania to raczej nie będą dostępne. Sałatki, przekąski, polskie zupy, no i oczywiście nie ma, żurku nie ma. Nie podoba mi się to. Ale zupy za 18 zł. Trzeba będzie coś wybrać. Dania główne, co my tu mamy? Tortilla, tradycyjny kotlet schabowy, gołąbek w sosie pomidorowym. Kotlet 43, gołąbki 33, pierogi. O, a może pierogi z mięsem i z okrasą. A może pierogi, zupa, pierogi, desery. Około 15-13 zł. Kawa 12-13 zł. No to takie też normalne ceny jak wszędzie w Europie. Napoje zimne. Co tutaj mamy? Cola po całe 9 zł. Bolek i lolek to piłem ostatnio, jak jechałem. Browary. Cydr miłosławski, co to jest? Piwo rzemieślnicze, piwo Łomże, 16-17 zł. No to generalnie 16-17 zł to tanio, bardzo tanio, bo to jest mniej niż 4 euro. Dobra, zgłodniałem, idę za tą podróż. No i proszę bardzo, pomidorówka. Pomidorówka z makaronem. Pomidorowa, no makaron. Uwaga. Pieprze trochę. No i jeszcze wjechały pierogi. 7 pierogów takich z mięskiem. Zobaczymy, czy będą dobre. Ogólnie pierogi, no dopakowane, nie? Grubasy. Co ja tam się znam? Ale trochę tłuste. Ale spoko, dobra. Piwo po 17 zł. Pierogi 32 i zupa pomidorowa 18. Czyli łącznie to zupa, pierogi i 2 piwka 84 zł. Także jest ok. No to jest ostatni etap mojej podróży z Anglii do Polski pociągami. 4. pociąg. Podróż będzie trwała 5,5 godziny. Do przejechania jest z Berlina do Tczewa około 550 km, plus minus, nie wiem dokładnie, ale około 550 km jest 5,5 godziny. Póki co w Niemczech pociąg leci 160 cały czas. 4 pociągi, można powiedzieć, że przez kawałek Europy. Na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, a zaraz wjedziemy z impetem do Polski. No, zbliżamy się do Frankfurtu nad Odrą, czyli do granicy mamy jakieś około 10 km. No i gdzie ona jest? Oto to. No i jest. O, i tym sposobem właśnie można powiedzieć, że udało się. Dojechałem do Polski z Anglii pociągami. No teraz jeszcze oczywiście do miejsca docelowego, ale ogólnie w Polsce już jestem.
19:57, 10 minut teoretycznie i za chwilę podróż dobiegnie końca. Całkiem sprawnie przeszła ta podróż Berlina, w sumie bez jakichkolwiek problemów. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzę udanego pobytu. No Do i jest. zobaczenia. 38 godzin. 38-39 godzin, odkąd pierwszy raz wsiadłem do pociągu. To jest pociąg numer 4 i to wszystko. Żegnamy Gdanię. Po tych 39 godzinach podróży w końcu mogę powiedzieć: jestem. Dojechałem pociągami z Anglii do Polski. Więc na pytanie, czy da się dojechać z Anglii do Polski, odpowiedź jest: da się. A czy się opłaca? Raczej nie. Czy się oszczędza czas? Też raczej nie. Ale jeżeli ktoś panicznie boi się latać, albo na ostatnią chwilę musi dostać się do Polski i nie ma już wolnych miejsc w samolocie, bo i takie sytuacje zdarzają się dosyć często, to tak, jest taka opcja. Można z Anglii dojechać pociągami do Polski. W moim przypadku do Tczewa. No to jak już wszystkie dworce pokazywałem zawsze, to ich pokażę dworzec w Tczewie. Z Tczewa do Gdańska jest 36 km, więc nie jest jakoś super daleko. O, i tak wygląda nasz dworzec. To jest cały dworzec. I tablica. Od cały dworzec w Tczewie. A Tczew to miasto kolejarzy. Może dlatego chciałem zawsze przejechać się pociągiem z Anglii. Kto wie, tak jest. Tczew to miasto kolejarzy. Mało tego, taki fun fact. Ja skończyłem technikum kolejowe. No, jak zaczynałem, to się nazywało Zespół Szkół Kolejowych, a potem zmieniło się na Zespół Szkół Technicznych i Transportowych. Ale tak, ja chodziłem do technikum, do kolejówki. Także chyba to wszystko wiadomo, dlaczego tak mnie ciągnęło do tego, żeby z Anglii przyjechać do Polski pociągami. I tak to wygląda. Podróż odbyta. Odhaczone. Jakim środkiem transportu następnym przyjadę do Polski z Anglii? Jeszcze nie wiem. Mam pewien pomysł, a na razie żegnam się. Kończę ten odcinek, kończę tą przygodę, tą podróż, tą oto piękną lokomotywą, parowozem, która stoi u nas przed dworcem. Jest w kolorach Republiki, bo pan Ciechowski pochodził z Tczewa. Dzięki za wspólną podróż. Elo! To był trzeci i ostatni odcinek tej podróży, ale jeszcze nie koniec serii. W kolejnym, specjalnym materiale zrobię podsumowanie całej trasy. Pokażę, ile to wszystko kosztowało, ile trwało i czy faktycznie ma to sens. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądała cała podróż w liczbach, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, żeby tego nie przegapić. Do zobaczenia w niedzielę.